Po miesiącach planowania i 2 dniach spędzonych w samolotach zaczynamy miesięczną podróż po Nowej Zelandii. Startujemy nieopodal centrum Auckland, największego miasta w kraju. Przejedziemy ponad 3000 km wynajętym autem i pokażemy Wam kilkadziesiąt starannie wybranych unikatowych miejscówek. W tym największą górę Nowej Zelandii, kilka epickich lokacji ze świata Władcy Pierścieni, 2 zupełnie różne dzikie rzeki, na których zaliczymy nieplanowane wywrotki i wiele innych, niekiedy lekko nierealnych miejsc. Z jakiegoś powodu Auckland ma złą sławę wśród reszty mieszkańców, ale jak na tak duże miasto robi całkiem miłe pierwsze wrażenie. Jest tu zielono, spokojnie i nie ma wielkiego ruchu. Spędzamy tu jedynie kilka godzin, aby odebrać auto, zrobić zakupy kempingowe oraz wyjechać innemu kierowcy na czołówkę. Pamiętajcie, tutaj jeździ się po lewej stronie, ale mieszkańcy najwyraźniej przywykli do takich akcji, bo nikt nawet na nas nie zatrąbił. Jedziemy niespełna godzinę do nadmorskiej miejscowości Picha. Plan jest taki, żeby odpocząć po ciężkiej podróży na kempingu i pobliskiej plaży oraz przyzwyczaić się do 12-godzinnej różnicy w czasie pomiędzy Polską a Nową Zelandią. Musimy sobie radzić bez bagaży, które postanowiły sobie zrobić pit stop na lotnisku w Singapurze. Na szczęście namiot i sprzęt kempingowy spakowaliśmy do bagaży podręcznych i dzięki temu mamy gdzie spać. Picha znana jest z ogromnych plaż z czarnym wulkanicznym piaskiem. W bardzo gorące dni plaża nagrzewa się tak mocno, że chodzenie po niej boso gwarantuje poparzenie stóp. Także pamiętajcie o klapkach. Po zależeniem na plaży robimy też 2 krótkie szlaki na rozgrzewkę. Mersey Bay Loop Walk z widokami na Morze Tasmańskie oraz Kite Kite Falls, gdzie spotykamy endemicznego węgorza chillującego sobie zaraz przy brzegu. Zobaczcie! Po 2 dniach plażowania i wędrówek ruszamy do oddalonego o 2,5 godziny Hobbitonu, lokacji, gdzie kręcono wiele scen z Władcy Pierścieni i Hobbita. Miejsce jest bardzo popularne, więc odwiedzając je w szczycie sezonu, bilety trzeba bukować kilka miesięcy wcześniej. Mimo to organizacja jest bardzo dobra i na miejscu nie czuć tłumów. Hobbiton można zwiedzać jedynie z przewodnikiem w kilku opcjach wycieczkowych. My wybieramy dostępną dopiero od miesiąca wycieczkę Behind the Scenes, która trwa 4,5 godziny. Poza samym zwiedzaniem wioski napijemy się piwa w gospodzie Green Dragon i zjemy obfity obiad w młynie. Zobaczymy także dział artystyczny oraz zamkniętą część Hobbitonu. Na koniec odpoczniemy na pikniku z widokiem na panoramę całego miejsca.
Pitonu ruszamy do domku pośrodku niczego, skąd przez kolejne 2 dni pokażemy Wam pobliskie atrakcje. Między innymi rzekę Waihu, która jest tak czysta, że z jej źródeł pozyskiwana jest większość wody pitnej w Nowej Zelandii. Geotermalne miasto Rotorua z mnóstwem parujących i pachnących siarką źródeł termalnych. Gejzer Lady Knox, który wybucha jak się go namydli, a podczas erupcji puszcza bańki. Oraz Hookah Falls, potężny wodospad, do którego można podpłynąć motorówką. W mieście Rotorua odwiedzamy park z ogromnymi amerykańskimi sekwojami. Ale główną atrakcją jest coś innego. Miasto leży nad uskokiem tektonicznym i jest usiane mnóstwem źródeł geotermalnych. Kilkadziesiąt takich źródeł znajduje się w parku miejskim i dlatego zwiedzając Rotoruę musicie być gotowi na wszechobecny zapach zepsutych jaj. Tutaj widzicie inny płatny park Waiotapu, leżący 20 minut od miasta. Znajduje się tu gejzer Lady Knox, który wybucha codziennie o 10 po tym, jak pracownik parku wrzuca do niego mydło. To, że gejzer wybucha od kontaktu z mydłem, odkryli około 100 lat temu lokalni więźniowie. W przerwie od pracy postanowili wyprać tu ubrania i przez przypadek utopili w nim mydło. W drodze do naszej następnej miejscówki zatrzymujemy się nad największym nowozelandzkim jeziorem Taupo, które jest niemal 2 razy większe niż Kraków. Stojąc na jego brzegu można poczuć się jak nad morzem, a przy dobrych wiatrach fale na nim są tak duże, że można tu surfować. Po około 2 godzinach docieramy do Raetihi, malutkiej miejscowości, która swą świetność miała w latach 1900. W okolicach Raetihi pozyskiwano drewno wykorzystywane do rozbudowy Nowej Zelandii. Kiedy surowiec się skończył, miasto zaczęło pustoszeć, a dziś służy jako niewielka lokacja dla turystów zainteresowanych historią i atrakcjami regionu. Mimo że miasteczko jest małe i dość wyludnione, ma wspaniały klimat, nieco jak z westernów. Widzieliśmy tu chyba najbardziej czerwony zachód słońca w naszym życiu. Chętnie zostalibyśmy dłużej, ale następnego dnia, samego rana, zaczynamy naszą pierwszą większą przygodę tego wyjazdu – spływ kanu rzeką Wanganui. Jest to 3. największa rzeka Nowej Zelandii i pierwsza na świecie rzeka, której została przyznana osobowość prawna. Pozwala to na ochronę tego obszaru na równi z prawami, jakie przysługują ludziom. Troska ta wynika z wielkiego znaczenia, jakie Wanganui ma dla Maorysów, rdzennych mieszkańców Nowej Zelandii. Pierwotnie mieliśmy przepłynąć około 45 km w 2 dni, ale organizator doradził nam inny, 2-krotnie dłuższy odcinek, który uznawany jest za najładniejszą część rzeki. Nauczeni doświadczeniem kajakowym stwierdziliśmy, że będzie ciężko, ale damy radę. Oczywiście było 100 razy ciężej niż myśleliśmy, ale warto było trochę pocierpieć. Spływając tą rzeką można poczuć się jak w parku jurajskim. Otaczają cię skaliste brzegi porośnięte gęstymi, ogromnymi paprociami i soczyście zieloną roślinnością. Dookoła słychać śpiew egzotycznych ptaków i szum wodospadów. Przez 90 km nie ma zasięgu w telefonie, ani żadnej cywilizacji poza kilkoma prostymi polami kempingowymi. Rzeka ma raczej spokojny nurt, ale co jakiś czas zdarzają się bystrza. Pod koniec zaliczyliśmy nieplanowaną przygodę na największych bystrzach na rzece zwanych 50-50. Chyba od tego, że szanse na ich przepłynięcie bez wywrotki są pół na pół.
Jak zaraz zobaczycie, my załapaliśmy się do tej nieszczęśliwej połowy. Mimo to warto spłynąć tą rzeką, ale zróbcie ten odcinek w 3 dni. Będzie więcej czasu na podziwianie widoków i odpoczynek. Po 2 dniach wytyrki w dziczy ruszamy do Wellington, czyli stolicy Nowej Zelandii. Musieliśmy się spieszyć do hotelu i przez to po drodze przemknęliśmy przez wiele pięknych miejsc, a warto byłoby mieć trochę więcej czasu na zwiedzenie tej części kraju. Kolejne kilka dni testujemy lokalne kraftowe piwa, odwiedzamy pobliską krainę win w miejscowości Marlborough, zaliczamy kilka pobliskich lokacji z Władcy Pierścieni i zwiedzamy siedzibę Weta Studios, które stworzyło efekty do obu trylogii. Na pożegnanie Wellington pokażemy Wam jeszcze ogrody botaniczne, do których wyjeżdża się kolejką wąskotorową działającą od ponad 120 lat. Ogrody są z Afriką, było w nich całkiem pusto i widać z nich panoramę Wellington. A na dodatek zwiedzając je schodzi się cały czas w dół, także ideolo. Zobaczcie sami.
Czwartego dnia w Wellington z samego rana jedziemy na prom, który znajduje się dosłownie 2 minuty od centrum miasta. Po tych kilku dniach możemy stwierdzić, że Wellington to całkiem przyjemne miasto i budzi skojarzenia z takim mniejszym San Francisco. Do tego, jeśli jesteś fanem Władcy, to w miejskim parku można odwiedzić kilka kluczowych miejscówek z pierwszego filmu. Wycieczka po Weta Studios pozwala od środka zobaczyć, jak kręcono filmy i poobcować z bliska z prawdziwymi rekwizytami z planu. W zasięgu godziny czy dwóch znajdują się takie lokacje z filmów jak Rivendell, to tam w pierwszej części odbyła się narada u Elronda, czy Droga do ścieżki umarłych, to tam w trzeciej części Aragorn skorzystał z zaległej przysługi u Armii Umarłych. Ale wróćmy do rzeczywistości. Podróż promem trwa 3,5 godziny i jak niemal wszystko w Nowej Zelandii jest atrakcją samą w sobie. Z kilku pokładów widokowych można obserwować zmieniający się krajobraz. Najpierw przedmieścia Wellington, potem skaliste wzgórza cieśniny Cooka, a na koniec zielone pagórki otaczające nasz port docelowy w Picton. Tak zostawiamy za sobą Wyspę Północną i ruszamy na południową, która uznawana jest za tę piękniejszą. Czy tak faktycznie jest? Zobaczcie sami, ale spoiler alert, faktycznie będzie jeszcze ładniej. Na początek Wyspy Południowej pokażemy Wam nadmorski park Abel Tasman. Jedzie się do niego wzdłuż brzegu morza i wśród pól pełnych krów i owiec, których jest w Nowej Zelandii więcej niż ludzi. Na ostatnie kilkadziesiąt minut trasa zamienia się w kamienistą i dziurawą drogę szutrową, po której jazda Toyotą Yaris to nie był zbyt dobry pomysł. Plaże w Abel Tasman są rajskie, choć niestety to akurat tutaj łapią nas jedyne 2 mocno pochmurne i przeplatane deszczem dni wyjazdu. Na szczęście małe foki nie zważały na deszcz i goniły siebie oraz mewy, nie przejmując się naszym towarzystwem. Ogólnie rzecz biorąc, to zwierzęta w Nowej Zelandii są znacznie mniej płochliwe niż w innych miejscach na świecie, które udało nam się odwiedzić. Nie mają problemu z przebywaniem blisko ludzi. Wynika to pewnie z tego, że ludzie respektują przestrzeń zwierząt i nie podchodzą do nich zbyt blisko. Dalej jedziemy kilka godzin na południe do Christchurch i po drodze widać już to, z czego słynie południowa wyspa. Góry i rzeki z każdej strony. Póki co widoki są jeszcze nieśmiałe i niezbyt imponujące, ale to niedługo się zmieni. W Christchurch robimy jednodniowy pit stop w drodze do kolejnej lokacji z Władcy, zwanej Mount Sunday. To tutaj na potrzeby filmu zbudowano wioskę i pałac Rohirrimu, w którym Gandalf wyrwał króla Theodena spod klątwy Sarumana. Budowa wioski i pałacu trwała 11 miesięcy, wojsko Nowej Zelandii musiało pomóc filmowcom zbudować drogę dojazdową, a zdjęcia trwały jedynie 9 dni. Po wszystkim całość rozebrano, a dziś po budowlach nie ma śladu. Mimo to, dojeżdżając do Mount Sunday, człowiek zaczyna czuć się jak prawdziwy Rohirrim i naprawdę łatwo wyobrazić sobie, że kiedyś w odległej przeszłości odbywały się tu przygody ze świata Władcy Pierścieni. Sama lokacja jest epicka. Wzgórze Rohirrimów znajduje się na ogromnej równinie, po której płyną polodowcowe rzeki, a całość otoczona jest z każdej strony ogromnymi górami. Do tego pomimo szczytu sezonu na miejscu były z nami jedynie 3 osoby, które po chwili sobie poszły, zostawiając nas samych. Z krainy Rohirrimów wracamy na drogę do Mount Cook, czyli największej góry Nowej Zelandii. W dolinie obok jej podnóża jest całkiem przyjemny kemping, a sama droga wywołuje lekki opad szczęki.
Po wypiciu piwka i zjedzeniu kolacji nocujemy w namiocie z widokiem na lodowiec. Na drugi dzień z samego rana ruszamy do podnóża Mount Cook. Szlak jest całkiem krótki, tylko 1,5 godziny w jedną stronę, a do tego idzie się cały czas po płaskim, więc podoba się nawet największym leniuszkom. Po wycieczce nie próżnujemy i od razu ruszamy w dalszą drogę. Ale ciężko jest przejechać koło takich widoków obojętnie. To chyba dlatego, że nowozelandzkie góry wyrastają nagle na kilka tysięcy metrów z płaskich równin i w połączeniu z niebem pełnym białych chmur robią mocno nierealne wrażenie. W wielu takich miejscach można wybrać się na rejs widokowy samolotem lub helikopterem, ale kosztuje to kilkaset dolarów. My już dawno przekroczyliśmy swój budżet, więc zostaje nam podziwianie tych widoków z ziemi. Następny przystanek to miasteczko Wanaka i pobliski szlak na Roy's Peak. Po drodze jak zwykle trafiamy na kilka malowniczych miejsc, przy których warto się zatrzymać, a także przejeżdżamy przez historyczny most nad rzeką Clutha. To właśnie tutaj ponad 150 lat temu rozpoczęła się nowozelandzka gorączka złota. Szlak na Roy's Peak to ponad 1200 metrów podejścia po szutrowych ścieżkach, na końcu których czekają nas kolejne niesamowite widoki. Ta przestrzeń naprawdę zapiera dech w piersiach. To jedno z tych miejsc, których żadne nagranie nie odda w pełni. Zaledwie godzinę drogi od Roy's Peak leży ostatnie miasto na naszej trasie, czyli Queenstown. To niewielka miejscowość, nawet mniejsza od Bochni. W okolicy jest tyle atrakcji, szlaków i niesamowitych widoków, że rocznie przyjeżdża tu około 2 milionów turystów. Przez to Queenstown też jest najdroższym nowozelandzkim miastem, w jakim byliśmy. Trudno było znaleźć nocleg za mniej niż 500 zł za noc. Queenstown leży nad jeziorem Wakatipu. Jest to najdłuższe jezioro w Nowej Zelandii i jest otoczone przez góry, które we Władcy Pierścieni grały góry Mordoru. Generalnie lokacji z Władcy jest w okolicy bardzo dużo i może rozpoznacie je na kolejnych kadrach. Dookoła jest też kilka kraftowych browarów, więc o dobre piwo nie trudno, szczególnie takie, które świetnie smakuje na plaży nad jeziorem. Niezależnie od pory roku, temperatura w jeziorze Wakatipu utrzymuje się na poziomie 8 do 10 stopni. Więc jeśli lubicie morsować, to spoko, ale jeśli nie, to dosyć ciężko jest w nim wytrzymać dłużej niż kilka minut. Poza chillowaniem w samym Queenstown, miasto posłuży nam jako baza wypadowa na kilka wycieczek. Na szczyt pasma górskiego Remarkables, szlak wzdłuż rzeki Dart, czy na oddalony o 5 godzin jazdy 5-dniowy spływ pakraftami na rzekach Holyford i Pike.
Zanim ruszymy na spływ, zahaczamy jeszcze o Shotow Wedget, czyli przejażdżkę motorówką, która swoją drogą została wynaleziona w Nowej Zelandii. Takie motorówki są bardzo zwrotne i wystarczy im tylko 10 cm wody. Po tej przejażdżce wyruszamy na największą przygodę tego wyjazdu – 5-dniową pętlę packraftową na rzekach Holyford i Pike. Nocujemy na kempingu nad jeziorem, oddalonym o godzinę od miejsca startu. Nieopodal kempingu jest fajna piesza ścieżka przez gęsto zarośnięty las z widokiem na jezioro i rzekę, nad którą mieszkają bardzo przyjazne ptaszki. Po dotarciu na miejsce startu nadmuchujemy packrafty i pakujemy sprzęt oraz prowiant na kolejne 5 dni. Robimy krótką rozgrzewkę, bo packraftami jeszcze nigdy nie pływaliśmy i ruszamy w trasę. Plan jest prosty. 5 dni i 5 etapów tego spływu. Pierwszego dnia musimy przepłynąć około 25 km rzeką i dotrzeć na nocleg nad jeziorem. Drugiego dnia startujemy wcześnie rano, żeby przepłynąć przez jezioro, zanim zacznie się przypływ i silny wiatr od morza. Potem nocleg czeka nas w schronisku, tuż przy brzegu morza, a trzeciego dnia idziemy pieszo wzdłuż plaży, cały dzień marszu aż do drugiej rzeki, którą będziemy płynąć 4 dnia. Ostatni 5 dzień to kolejne 25 km pieszo, aż do miejsca, gdzie zostawiliśmy samochód. Brzmi nieźle, prawda? Niestety pływanie packraftami po rzece pełnej powalonych drzew okazało się dużo wolniejsze niż spływanie kajakiem po polskich rzekach. Nie zdążyliśmy dopłynąć wystarczająco blisko jeziora, żeby drugiego dnia zdążyć przed przypływem i wiatrem od morza. Skończyło się na tym, że utknęliśmy nieco za połową jeziora. To opóźniło nas o cały dzień i pokrzyżowało plany, bo nie mieliśmy żadnego zapasowego dnia. Musieliśmy zrezygnować ze spływu drugą rzeką. Mimo wszystko nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dzięki temu mogliśmy spędzić 2 dni odpoczywając w niezwykle położonym nadmorskim schronisku.
Potem wróciliśmy motorówką prawie na początek trasy. Sam spływ i tak był niesamowity. Płynęliśmy czystą turkusową rzeką, otoczoną ogromnymi górami z lodowcami i śnieżnymi czapami. Następnym razem zrobimy na pewno całą pętlę, a jeśli chcecie zobaczyć więcej szczegółów z tego spływu, to wkrótce wrzucimy osobny filmik z tej przygody. A teraz zobaczcie, jak to wszystko wyglądało. Tutaj widać nas tuż za jeziorem o poranku trzeciego dnia. W idealnym scenariuszu o tej porze powinniśmy być już gdzieś w połowie drogi do drugiej rzeki, żeby zdążyć na samolot. Na szczęście właśnie tutaj znajduje się jedyna agroturystyka na całej trasie, w której udaje nam się wykupić 2 miejsca na motorówkę w górę rzeki. Ruszamy za 2 dni. Gdyby nie to, mielibyśmy naprawdę spory problem. Zostawiamy na miejscu nasze packrafty i ruszamy przeczekać ten czas do schroniska w zatoce Martins Bay. Schronisko leży tuż nad morzem, pośród wydm i skalistych brzegów, gdzie żyją dziesiątki fok. To całkiem niezła nagroda pocieszenia po tym niedokończonym spływie. Do tego udaje nam się załapać na lekcję wędkarstwa od jednego z podróżników spotkanych na drodze.
A w końcu mieliśmy też czas, żeby nakręcić parę ujęć z drona. Po dwudniowym naładowaniu baterii budzimy się jeszcze przed świtem, żeby zdążyć na motorówkę. Trasę, na którą pacraftami potrzebowaliśmy 1,5 dnia, motorówka pokonuje pod prąd w kilkadziesiąt minut. Poranki w Nowej Zelandii często są pochmurne, więc tutaj możecie zobaczyć rzekę Holyford w takiej właśnie odsłonie. Do samochodu zostało nam jeszcze około 25 km wędrówki przez leśną ścieżkę. Idziemy z plecakami, które, mimo że zjedliśmy już cały prowiant, wciąż są naprawdę ciężkie. Las bardziej przypomina dżunglę, a trasa prowadzi wzdłuż rzeki Holyford. W promieniach słońca to naprawdę świetne zakończenie całej przygody. Na koniec wskakujemy do wody w miejscu, skąd zaczynaliśmy. Muszę przyznać, że woda była jeszcze zimniejsza niż w jeziorze Wakatipu, więc kąpiel nie trwała długo. Szczerze mówiąc, wszystkie jeziora i rzeki na Wyspie Południowej miały temperaturę lodówki, więc teraz dużo łaskawszym okiem patrzymy na Bałtyk. Dobra, ja muszę już wychodzić.
Po przygodzie z packraftami wracamy na 1,5 dnia do Queenstown, żeby nacieszyć się odrobiną cywilizacji. Potem lecimy jeszcze zwiedzić Auckland i wracamy do Polski. Jeśli dotrwałeś do końca filmu, dzięki wielkie za oglądanie i mamy nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Będziemy wdzięczni za subskrypcję, komentarz albo lajka. Pozdrawiamy i do zobaczenia.